Jeśli macie fotowoltaikę na dachu swojego domu i świeci piękne słoneczko, ale nie ma prądu w sieci energetycznej, no to nie macie prądu w domu, to jest proste. No chyba że macie przenośną stację zasilania Baseus 600 W, no to wtedy możecie z niej zasilić cały swój dom i to też zrobię w tym odcinku. Zapraszam na recenzję, zaczynamy. To jest, zdaje się, trzecia przenośna stacja zasilania, którą testuję na moim kanale, więc można powiedzieć, że trochę doświadczenia w tym temacie już mam. To jest Baseus BPM 600W. Jej moc oczywiście wynosi 600 W, pojemność baterii 180 Ah, co finalnie daje 576 Wh pracy. Całkiem wystarczająco. Oczywiście główną cechą tych urządzeń jest zasilanie czegoś, więc zobaczmy, na co możemy tutaj liczyć. A przede wszystkim mamy tutaj dwa gniazdka sieciowe. Są to gniazda sinusoidalne prądu zmiennego 220 V do maksymalnej mocy 600 W, a w piku nawet 1200. Dwa gniazda USB-A, czyli takie zwykłe gniazda USB. Dwa super szybkie gniazda USB-C, z czego jedno jest dwukierunkowe i może służyć również do ładowania stacji. Jedno klasyczne wyjście 12V, tak zwane klasyczne gniazdo na zapalniczkę samochodową, oraz jedno wyjście DC 12V 10 A, a przewód do tego gniazda znajduje się oczywiście w zestawie. Urządzenie to wyposażone jest również w dwa światełka LED, które są takim pierwszym ratunkiem w przypadku, gdy na przykład zabraknie Wam w domu prądu, czy gdzieś tam, gdzie jesteście. No to wtedy można się poratować takim światełkiem, ale oprócz świecenia ciągłego jest jeszcze tryb mrugania ostrzegawczego i SOS. Po bokach są dwa wygodne uchwyty do przenoszenia jej, więc nie ma tutaj żadnych elementów ruchomych. Jak widać, jest to konkretny powerbank i możecie z niego zasilić urządzenia zarówno w domu, jak i poza nim. Ja używam tego typu urządzeń podczas różnych produkcji filmowych, w których biorę udział, czy tam różnych akcji dronowych, właśnie do ładowania przeważnie baterii w moim dronie. I powiem Wam, że często te urządzenia są po prostu takim złotem, które w sytuacjach, gdy nie ma prądu, a Wy wyciągacie takie urządzenie jak asa z rękawa, nagle wszyscy chcą sobie naładować telefon, czy tam podłączyć aparat, czy jeszcze jakieś inne oświetlenia. Wy jesteście po prostu wtedy bohaterami sytuacji. Także to, w jaki sposób moglibyście wykorzystać taką stację zasilania, to zależy tylko i wyłącznie od Waszych potrzeb. A te potrzeby mogą być naprawdę różne, od parzenia herbaty nad rzeką, przez ładowanie hulajnogi elektrycznej na trasie, po zasilanie całego domu. Serio. To za chwilę, a teraz dwa słowa na temat obsługi tego zielonego potwora. Obsługa jest dość intuicyjna i wymaga jedynie przyciśnięcia i przytrzymania przez 2 sekundy przycisku zasilania. I tak po włączeniu jej automatycznie robi się tak zwany self-check, czyli urządzenie sprawdza, czy jego wszystkie moduły pracują poprawnie. W razie jakiejś nieprawidłowości w działaniu na ekranie powinien się pojawić odpowiedni komunikat o błędzie. Stacja obsługuje również zdalne aktualizacje, więc widać, że firma dba o jakość działania tego sprzętu, no i o klienta. No ale do sedna. Na ekranie głównym wyświetlają się różne informacje. Najważniejsza oczywiście to poziom naładowania wyrażony w procentach i to jest akurat to, co widać na wyświetlaczu najlepiej, no bo jest po prostu największe. Jest również tutaj informacja o bieżącej temperaturze. I to akurat tyle, co się wyświetla ciekawego na urządzeniu w stanie spoczynku, ale jeśli podłączymy do niej na przykład jakieś urządzenie do naładowania, telefon czy ładowarkę akumulatora mojego drona, to wtedy na ekranie dodatkowo wyświetlają się dwie informacje. Pierwsza to aktualny całkowity pobór mocy z urządzenia, a druga to szacowany na podstawie pojemności baterii i pobieranej mocy przybliżony czas pracy urządzenia. I to jest akurat bardzo fajna informacja, bo dzięki temu po prostu wiemy, ile jeszcze ta stacja będzie działała z takim obciążeniem. I teraz tak, po przejściu do kolejnego menu, stacja poglądowo wyświetla dane o poborze energii z poszczególnych wyjść z osobna w postaci wykresu aktualizowanego w czasie rzeczywistym, na którym widać wykres napięcia i wykres natężenia. Jak dla mnie jest to naprawdę super informacja o aktualnym przebiegu ładowania. Bardzo fajna rzecz. Oprócz tego mamy jeszcze informacje o statusie wewnętrznej baterii, a w zasadzie każdej z 6 cel, a kolejne menu to informacja o wersji oprogramowania poszczególnych modułów urządzenia. Więc jeśli chodzi o stopień zaawansowania tego urządzenia, to z wszystkich 3 stacji, które testowałem na moim kanale, no ta wypada najlepiej. Były wyjścia do poboru energii, to może teraz wejścia i sposoby ładowania tej stacji. Są tutaj 3 wejścia, czyli standardowo dla tego typu urządzeń. Pierwsze to klasyczne wejście sieciowe 220 V na wtyczkę 3-pinową, taką samą jak do komputera. I tutaj zaskoczenie, bo ta stacja od 0 do 100%, uwaga, ładuje się w 1,5 godziny.
co jest chyba rekordowym wynikiem, jaki widziałem do tej pory. Natomiast od 0 do 50% w jedyne pół godziny. No niewątpliwie jest to jedna z największych zalet Baseusa. Moc, z jaką ładuje się ta stacja z gniazdka sieciowego, jest ponad dwukrotnie większa niż w innych stacjach, które testowałem i oscyluje w okolicach 550 W. W tych poprzednich stacjach, które testowałem, były po prostu zewnętrzne zasilacze i tam najmocniejszy chyba miał 200 W. Kolejne wyjście to akurat gniazdo USB-C, o którym wspominałem, że jest dwukierunkowe i można nim również ładować stację. Na przykład taką szybką ładowarką USB-C 65W do telefonu, w zasadzie do drona. Można wtedy ogarniać zarówno takie tematy w domu, jak i w samochodzie, ale do samochodu akurat przewidziane jest inne wejście i to jest wejście trzecie. Oczywiście mowa o wejściu DC, które pracuje w zakresie od 12 do 25 V, co oznacza, że można nim ładować stację zarówno z gniazda zapalniczki samochodu, jak również na przykład z panelu fotowoltaicznego, do podłączenia którego w zestawie znalazł się przewód DC-MC4. Maksymalna moc, jaką obsługuje to wejście, wynosi 100 W. I tu akurat mój rozkładany 100-watowy panel przenośny sprawdził się idealnie, ładując stację jesiennym słońcem z całkiem sporą mocą. Co akurat mnie zaskoczyło, bo nagrywam to w listopadzie, a listopad wiadomo dla fotowoltaiki nie jest zbyt łaskawy. No ale działa to wspaniale, no i najważniejsze, za słońce się nie płaci. A to jest bardzo ważne. Jednym z najczęstszych pytań, jakie miałem odnośnie tych stacji, to jaki w środku zastosowano typ akumulatora. I tutaj Baseus postawił na wydajność, na jakość i zastosował najlepszy typ akumulatora, jaki można sobie zafundować, czyli LiFePO4, Jezu, kto tą nazwę wymyślił? Litowo-żelazowo-fosforanowe. Jednym słowem, jedyny słuszny i najlepszy możliwy. A kolejna rzecz to obsługa przez aplikację na telefonie. Jest to fajna i przydatna opcja obsługi zdalnej. Telefon łączy się ze stacją przez Bluetooth. Na głównym ekranie wyświetla się aktualny status, czyli te same informacje co na wyświetlaczu stacji. Druga zakładka to zakładka związana z pracą równoległą. Następnie mamy oscylogram, który pokazuje wykres poboru mocy na żywo dla poszczególnych wyjść z osobna oraz kilka ustawień takich jak blokada przed dziećmi, włączanie i wyłączanie wyjścia AC, opcja powolnego ładowania, aby przedłużyć żywotność akumulatora, tryb reflektora, gdzie oprócz włączania lub wyłączania lampki LED można ustawić jej moc oraz tryb świecenia, status baterii, można sprawdzić również wersję oprogramowania lub uruchomić samo sprawdzenie stacji. No dobra, w takim razie zasilmy może coś z tej oliwki. Jak testować, to od razu z grubej rury, więc podłączyłem tą stację przewodem do gniazdka zewnętrznego zasilania mojego domu, które mam zainstalowane na zewnętrznej ścianie domu. Dobra, siedzi. Uwaga, to chwila prawdy. Jeśli włączę ten przycisk, to powinno zapalić się w garażu światło. Uwaga. Jest! Z dużym opóźnieniem, ale świeci się. Kurczę. Czyli to po prostu działa. Zobaczmy, jaki jest pobór prądu w tym momencie. 90, no teraz 69 W. Jeśli nie macie takiego przyłącza, to zawsze można podłączyć urządzenia bezpośrednio do stacji. Na przykład telewizor 55-calowy, który działa bez problemu zasilany z tej stacji. Nie ma też problemu z zasilaniem komputera stacjonarnego z monitorem, czy mniejszego i mniej energożernego Maca Mini. A przy okazji zrobiłem test działania tej stacji jako klasyczny UPS i niestety ku mojemu zaskoczeniu po odłączeniu prądu z sieci do stacji, ta również odcina prąd na wyjściu AC. Wielka szkoda, bo poprzednie stacje radziły sobie z tym bez problemu. Natomiast żeby działało to jakkolwiek w trybie UPS-a, to musielibyście zasilić ją przez gniazdo DC, czyli na przykład zasilaczem albo panelem słonecznym. To jeszcze standardowy test piknikowy, czyli zagotowanie herbatki będąc nad rzeką w moim 600-watowym turystycznym elektrycznym czajniku. No i mamy to. Powinno się samo wyłączyć, ale już bulgocze, już słyszę, że jest woda zagotowana, więc wyłączam. Proszę bardzo, świeża, gorąca herbatka, rzeczka, las, jest po prostu cudownie. Korzystając jeszcze z tego, że jest słoneczko, podłączę sobie tutaj tą stację do panelu, który tutaj mam i podładujemy troszeczkę, bo nie wiadomo, co nas jeszcze dzisiaj czeka.
Oczywiście ładowanie hulajnogi elektrycznej na trasie, czyli taki range extender, który wiozłem sobie w plecaku. Trzeba przyznać, że to również jest ciekawa opcja wykorzystania takiej stacji. Wiertarka wywierciła dziurę w betonie bez problemu, ale szlifierka niestety potrzebuje dużo więcej mocy na start, więc no i tak jak myślałem, od razu zdechło. Czyli ten pik podczas rozruchu takiej szlifierki musi być na tyle duży, że 600 W niestety nie wystarczy. Ładowanie takich urządzeń jak telefon czy dron jest na tyle oczywiste, że właściwie nie musiałem tego pokazywać. Ta stacja wyróżnia się jedną naprawdę bardzo fajną cechą, o której muszę wspomnieć. Obsługuje technologię pracy równoległej BPM z konsolidacją mocy wyjściowej i pojemności. Oznacza to, że mając co najmniej dwie takie stacje, można podwoić moc wyjściową, podłączając je równolegle przewodem zasilającym. W ten sposób można maksymalnie połączyć ze sobą do 4 urządzeń, co finalnie daje moc wyjściową na poziomie 2,4 kW nominalnie, a to już daje naprawdę spore możliwości. Więc gdybym miał drugą taką samą jak ta stację, a ta ma na wyjściu 600 W, połączyłbym obie kablem zasilającym równolegle, no to miałbym 1200 W na wyjściu i to jest naprawdę mega fajne rozwiązanie. I tym sposobem robi się całkiem fajny magazyn energii, który w sumie można sobie stopniowo rozbudowywać, dokupując kolejne stacje, aż dojdziemy do 4 sztuk, bo to jest maksymalna liczba stacji, które można ze sobą połączyć. To może na podsumowanie plusy i minusy i zacznę w takim razie od minusów, a w zasadzie od jednego minusa, który tutaj zauważyłem. Chodzi mi tutaj oczywiście o brak możliwości pracy w trybie klasycznego UPS-a, czyli zasilamy sobie tą stację 230 V z gniazdka, pobieramy jednocześnie na przykład do naszego komputera prąd, żeby zabezpieczyć się przed awarią zasilania. No i niestety dupa. Jeśli chodzi o plusy, to przede wszystkim cicha, kulturalna praca wentylatora, który w sumie nie załącza się zbyt często, jeśli już się załączy, to nie wyje tak przeraźliwie jak w innych stacjach, które testowałem. Na pewno ponadprzeciętny, mega szybki czas ładowania. LiFe po 4. No to jest zdecydowany plus. Fajny, rozbudowany interfejs graficzny, wyświetlacz i aplikacja na telefon. Oczywiście możliwość połączenia równoległego z kolejnymi stacjami. Oczywiście fajny design, te uchwyty, fajny kolor, który pięknie wkomponuje się na jakimś kempingu czy na jakiejś innej wyprawie. No i wydaje mi się, że zakończyłem temat. Jeśli moc tego urządzenia, jego wielkość i może nawet cena jest dla Was za wysoka, to Baseus ma jeszcze w swojej ofercie taki sam, tylko trochę mniejszy model 450W. Całkiem fajna propozycja. To tyle na dzisiaj. Koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby mieć po prostu powiadomienia o nowych filmach. Dajcie łapkę w górę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.